Witam serdecznie, Marcin Rola, program w 4 oczy dla portalu realu24.pl. Szanowni Państwo, wielki dla mnie zaszczyt. Moim gościem Krzysztof Karoń. W końcu Pan się u nas zjawił. Dużo o Panu słyszałem, więc tym bardziej jest mi miło gościć Pana u nas w studio. Mnie również. Witam serdecznie, Panie Krzysztofie. Chciałem powiedzieć redaktor, ale sam Pan o sobie mówi dyletant i prosił, żebym tak powiedział, tak podpisaliśmy, więc Krzysztof Karoń, dyletant. Czemu tak? Dlatego, że ja nie mam żadnego formalnego wykształcenia, które upoważniałoby mnie do wypowiadania się na tematy, na które się wypowiadam. W związku z tym można sobie odpuścić rozmowy na mój temat i można przejść do rozmowy na temat tematu. Okej, ale ja też nie jestem dziennikarzem zawodu, a jednak uprawiam ten zawód. Ale Pan uprawia zawód dziennikarza, tak. To, co ja robię, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma jakąkolwiek nazwę. Dobrze. Ja po prostu kiedyś tam zacząłem robić witrynę poświęconą historii sztuki, co zresztą było wynikiem tego, że zacząłem się uczyć historii sztuki, tak po prostu. I po pewnym czasie powstał taki materiał, że pomyślałem sobie, zaraz, to się może komuś przydać. I zacząłem z tego robić witrynę. A potem stwierdziłem, że historii sztuki nie da się złożyć do kupy. Że ona jest po prostu nielogiczna, jest pewne pęknięcie, takie, którego się nie da wytłumaczyć racjonalnie, a tym bardziej w kategoriach sztuki. Czyli zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Zacząłem szukać i w ten sposób doszedłem do marksizmu. Okej. Czyli moim gościem po prostu Krzysztof Karoń. Panie Krzysztofie, trochę z innego zacznę buta. Czy nie widzi Pan teraz takiej właśnie degeneracji społecznej, degeneracji świata zachodu, który jakby ginie poprzez także islamizację świata zachodu, gdzie skrajne lewactwo jedzie prym? Mamy z tym dzisiaj do czynienia? Proszę Pana, ale zafundował Pan taki pasztet, że nie wiadomo, od której strony. Przede wszystkim nie ma takiego pojęcia jak lewactwo. To nie jest pojęcie, no bo tak się uważa. Nie. Głównym problemem, z którym musi się uporać, może nie mówmy na razie Europa, bo to w drugiej kolejności. Głównym problemem, z którym musi się uporać ta część społeczeństwa, która chce doprowadzić do jakichś pozytywnych zmian, to jest wyzwolenie się z języka, który został jej narzucony. Wszyscy mówią zdegenerowanym językiem marksistowskim, który został im narzucony po to, żeby nie można było w tym języku opisać rzeczywistości. To jest język zakłamujący rzeczywistość. No i główny problem polega na tym, że lewicy udało się zapędzić prawicę w kozi róg, wyrobić w niej kompleks niższości. To jest gigantyczny problem. I ta lewica, i ta prawica tak zwana, aspiruje. Ona została wpędzona w kozi róg i teraz aspiruje do nowoczesności. Ona chce się wykazać. W związku z tym każdy, kto ma tak zwane ambicje, wali schematami, wali kliszami, które zostały im podsunięte i w ten sposób, posługując się fałszywym językiem, zawsze będą zafałszowywać rzeczywistość. Niech Pan posłucha skądinąd wykształconych ludzi. Oni coś mówią o dyskursie. Dyskurs, lewactwo, to jest obłęd zupełny. Ale bierze się to z jednego podstawowego powodu. Ludzie po prostu nie wiedzą, skąd się to wzięło. A skąd się to wzięło? Nowomowa jak u Orwella? Nie. Znowu Pan kolejny pasztet tego nieszczęsnego Orwella. Okay. Ja rozumiem, że on napisał taką książkę i ludzie się na niego powołują, ale Orwell był anarchistą. Był w zasadzie bardziej komunistą niż anarchistą. I on tylko dlatego się przechrzcił potem na ten jakiś tam demokratyczny socjalizm, coś, dlatego że udało mu się uciec, bo sprzed plutonu egzekucyjnego. Tam NKWD-ści odstrzeliwali anarchistów, bo oni nie walczyli z tak zwanymi faszystami. Oni najpierw kosili tych ze swoich szeregów, którzy byli niewygodni. I między innymi Orwell był do odstrzelenia, jemu udało się uciec i w pewnym momencie załapał. Ale to wcale nie znaczy, że on przeżył jakąś jakościową zmianę. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, na jakiej nasi komuniści z tak zwanej nowej lewicy byli czystymi komunistami, nawet znacznie
radykalniejszymi od komunistów betonowych, czyli tych PZPR-owskich i tak dalej, ale w opinii społeczeństwa uchodzili za opozycję. Wie pan, to jest stek takich kompletnych nonsensów, ale wynikający z tego, że od kilkudziesięciu lat cały świat białego człowieka, bo cały świat białego człowieka to od ponad 100 lat, ale powiedzmy w tej nowej wersji to od kilkudziesięciu lat cały świat białego człowieka żyje w takiej przestrzeni, która została już zagospodarowana przez kolejne pokolenie propagandystów, ideologicznych manipulatorów, którzy zdecydowaną większość energii poświęcają właśnie po to, żeby podtrzymywać ten język. Język absurdu, język nonsensu, język emocjonalny, język irracjonalny, ponieważ taka jest kwintesencja nowego marksizmu, czyli teorii krytycznej. Ale kto, w jakiej szkole i na jakiej uczelni w Polsce kiedykolwiek tłumaczył ludziom, co to jest teoria krytyczna? Nikt. Nigdy. No to o czym rozmawiamy? To czym jest Posługujemy się językiem, w którym nie można rzetelnie opisać rzeczywistości. No dobra, to jak teraz przekształcić ten język, żebyśmy wrócili, no nie wiem, do macierzy, do korzeni, bądź do normalności? No, ja staram się to robić, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, jaki jest to z pewnego punktu widzenia śmieszny zamiar, no bo znalazł się jakiś, nie wiadomo, jakiś Gutek, coś tam sobie wymyślił, napisał. No, śmieszne to było, powiedzmy, rok, 2 lata temu. W tej chwili to już nie jest śmieszne, ponieważ historia marksizmu w tej postaci, jakiej jest, ona oczywiście to jest wielki skrót, ale ona już jest. I już nie można jej wbić w ziemię. W związku z tym za 2, 3, 4 lata ludzie po prostu na uczelniach i w szkołach, którzy nie będą jej znali, będą po prostu nieukami. Będą dawali świadectwo, że są nieukami. Tylko staram się zrozumieć, czym to jest, że my nazywamy, że coś, co nosiło inną nazwę, teraz ma inną nazwę, czy o co chodzi? Proszę pana, Czy rozumienie tematu właśnie? w 15 minut powinniśmy nadrobić przynajmniej 70 lat. Ale to jest możliwe. To, co ja próbuję robić i co ja nazywam programem wiedzy społecznej, to jest taka porcja elementarnej wiedzy, która umożliwia człowiekowi, powiedzmy, od 16 roku życia wzwyż. Wcześniej to jest dość trudne, chociaż mogą się zdarzyć wyjątki, ale 16-letni człowiek już w zasadzie jest przygotowany do tego, żeby pewne rzeczy móc pojąć. Mentalnie. To nie znaczy, że do końca zrozumieć, bo ja pewne rzeczy zacząłem rozumieć, jak miałem już 60, w związku z tym to niestety życie tak jest skonstruowane. Ale po to są właśnie szkoły i nauczyciele, żeby pewne rzeczy tłumaczyli, a ich teraz nie ma. Główny problem polega na tym, że Boże, jak to skrócić, żeby to powiedzieć jednym zdaniem? Nie musi być 15 minut, może być trochę dłużej. Nie, ja rozumiem. Dobrze, będę jechał hasłami, a jeżeli ktoś będzie zainteresowany szczegółami, tak, to może trafić do moich filmów i do mojej witryny. Proszę pana, marksizm, ja mówię nowy marksizm, ale to tylko dla porządkowania w sensie chronologicznym, ponieważ marksizm jest tylko jeden jako ideologia. On zwyciężył, ponieważ w sposób niewątpliwy mamy w tej chwili do czynienia ze zwycięstwem, ale taki to wkrótce okaże się pyrrhusowym zwycięstwem, ale ono na razie jest. On zwyciężył dlatego, że udał się tak zwany marsz przez instytucje. Ale marsz przez instytucje to nie był marsz też, ale nie przede wszystkim. To nie był przede wszystkim marsz aktywistów, którzy wejdą gdzieś tam, ten do takiego urzędu, ten do takiego urzędu i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Ten pierwszy marksizm, tak przynajmniej jest odczytywany, ponieważ to też nie jest prawda, ale ten pierwszy marksizm widział rewolucję jako niszczenie starego systemu. Natomiast
nowy marksizm, kiedy stary marksizm przegrał, a przegrał, mówiąc wprost, z katolicyzmem. To było na przełomie XIX i XX wieku. Kiedy ten stary marksizm przegrał, to i też znowu po kolejnych kilkudziesięciu latach, bo to nie poszło tak szybko, to jest sprawa dość skomplikowana. Mówimy o wielkiej ideologii, może nie tyle wielkiej, no tak, trzeba powiedzieć, wielkiej ideologii, która rozwijała się przez 150 lat. To jest już wiele pokoleń i tak dalej, kilka ustrojów. Tego się nie da tak w 10 minut, ale istota jest taka, że wtedy, kiedy okazało się, że ta koncepcja jest absurdalna w sensie ekonomicznym, bo Marks wiedział, że to jest koncepcja absurdalna i na to stawiał, ale on jeszcze tego nie sprawdził. Natomiast to potem zostało sprawdzone i zakończyło się katastrofą. Ale przegrało z innych względów, to tutaj tego wątku katolickiego nie będę w tej chwili rozwijał. Zaczęło. I w momencie, kiedy okazało się, że to jest, ten nowy marksizm wymyślił inną metodę na przeprowadzenie rewolucji, również doprowadził do kolejnej katastrofy ekonomicznej. Ta katastrofa ekonomiczna tak naprawdę to była końcówka lat 70. Wtedy lewica straciła władzę na Zachodzie. Wtedy doszła do władzy Thatcher, Reagan, ci ludzie. Z tym, że to było oczywiście takie zachwianie. Ale oni zrozumieli, że wymyślony przez nich system zarządzania chaosem, to znaczy taki system, w którym bardzo dobrze wyszkolona i bardzo świadoma swoich celów elita, którą Marcuse rekrutował z tak zwanej nowej lewicy, to jest oddzielna historia. W tym systemie zarządzania chaosem ta nieliczna elita, ale bardzo dobrze zorganizowana, miała zdominować i zmusić do pracy bezwolną większość. Ta większość po prostu miała być podporządkowana. I to się w znacznym stopniu udało. To się w znacznym stopniu udało. Problem polega na tym, że ten system musi prowadzić do katastrofy ekonomicznej. Nie będę w tej chwili tego wątku rozwijał, ale istniało parę źródeł finansowania tego eksperymentu, nazwijmy to, społecznego. Ostatnim takim źródłem są Chiny. Ponieważ praktycznie rzecz biorąc cały świat białego człowieka nie potrafi już w tej chwili nic produkować. Zdecydowana większość produkcji tych rzeczy, które używamy, no przecież te kamery, gdzie są wyprodukowane w Europie? Musiałem sprawdzić dokładnie. No. Akurat te skąd są? No wątpię, że zdecydowana większość, zegarek, pański telefon i tak dalej, no nie ma co się oszukiwać. To jest produkowane na pewno nie tu. Gdzie to można sobie dyskutować, ale na pewno nie tu. Natomiast reszta tego przemysłu, który jeszcze się uchował w świecie białego człowieka, to tam średni nadzór to też nie są biali ludzie. W Niemczech średni nadzór w przemyśle to są przede wszystkim Turcy, czyli trzecie pokolenie gastarbeiterów z lat 60. I już w tej chwili, niedawno miałem bardzo przyjemne zresztą spotkanie z wysokiej klasy specjalistą, który przyjechał z Niemiec do Polski, ale to jest Ukrainiec. Biali ludzie są tam od rządzenia tak długo, jak funkcjonować jeszcze będzie źródło, z którego można finansować ten system patologicznego pasożytnictwa. Ale ponieważ to groziło katastrofą, to musiały być uruchomione dwa programy. Jeden program to był ten program, który można nazwać marszem przez instytucje. I istota marszu przez instytucje nie polega na niszczeniu, ani nawet na wprowadzaniu swoich ludzi.
instytucje w rozumieniu marszu przez instytucje, to nie są te instytucje, co to mają tabliczkę na drzwiach. To są instytucje życia społecznego. Rodzina, Kościół, religia, pojęcia, którymi człowiek myśli. I jeśli Pan doprowadzi do tego, że pojęcie wolność zmieni treść, to łatwo doprowadzi Pan do tego, że będzie Pan mógł wysyłać szwadrony śmierci, które będą głęboko przekonane, że walczą w imię wolności. Niech Pan porozmawia w tej chwili z przeciętnym Europejczykiem, w tym również Polakiem. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że ich celem życia jest kraść. Oni nie rozumieją, co to jest kradzież. To mam przerobione na przykładzie odpowiedzi na moje filmy. Ludzie nie rozumieją, co to jest kradzież. Ludzie nie rozumieją, co to jest praca. A czym jest praca, czym jest kradzież? To zaraz Panu odpowiem, tylko dokończę wątek. Okay. Bo to się oczywiście po to, żeby ten system tej dominacji mniejszości nad większością mógł zacząć funkcjonować, większość musiała zostać zdezorganizowana i pozbawiona jakiegokolwiek spoiwa. Trzeba ją było kompletnie zatomizować i sprowadzić do mnóstwa pojedynczych onanistów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie swoim własnym interesem. To są właśnie współcześni liberałowie i libertarianie. Przepraszam, ale tak to jest. To jest ten rodzaj mentalności. Zaznaczam, jestem głęboko przekonany, że oni w swoim własnym przekonaniu są kimś zupełnie innym. Ale oni tym są. I to wymagało bardzo długiej operacji, której jednym z odprysków jest to, co się działo w teatrze z tą klątwą i tak dalej, czyli przede wszystkim niszczenie wartości i łamanie tabu. Bo jeżeli się w jakimś społeczeństwie zniszczy tabu, to społeczeństwo przestaje istnieć. Koniec. Społeczeństwo, które nie ma świętości i nie potrafi ich bronić, nie istnieje. Jest hołotą, którą można przeganiać z miejsca na miejsce. Da Pan temu da Pan cukierka, temu da Pan flaszkę wódki, temu da Pan prezerwatywę. Będą robić co trzeba. I to wszystko znakomicie funkcjonowało, ale no, powiedzmy sobie szczerze, inteligentni ludzie, bo tego nie robiła hołota, to robili inteligentni ludzie. Oni zdawali sobie sprawę, ponieważ mieli już doświadczenie. Ta ideologia się rozwijała i uczyła się na własnych błędach. I oni doskonale wiedzieli, że to również musi się załamać. To się musi załamać w momencie, kiedy zacznie się głód. Zapewniam Pana, że mówienie dzisiaj, na przykład o katastrofie głodu w Nowym Jorku, to jest, niektórym może się to wydawać śmieszne. Niech Pan na 3 dni wyłączy prąd w Nowym Jorku. Uła. Jest po herbacie. Ludzie nawet sobie nie wyobrażają, jakby to potem wyglądało. Za 2 tygodnie tam się ludzie zaczną zażerać, po prostu. Tak jak w 30 na Ukrainie. Już pomijam to, że pomogą im gangi, które się w międzyczasie uruchomią i będą miały w samochodach przygotowane żarcie na 6 miesięcy do przodu. To są zupełnie oczywiste rzeczy. Każdy policjant prawdopodobnie to wie, o ile jest szkolony jeszcze. Jeżeli się pojawia perspektywa zagrożenia, na tym poziomie, na poziomie elementarnym, kończą się wszelkie sentymenty. Zaczyna się po prostu zażeranie nawzajem. I oni zdają sobie sprawę z tego, że jeśli ten system doprowadzą, inaczej, jeśli ten system dojdzie do takiego momentu, to pierwszymi, którzy zostaną pożarci, będą oni. Ale oni czytali Karola Marksa. Oni, czyli kto? Komuniści. Tak, marksiści, komuniści. Tu wie Pan, tu jest bardzo duży problem z nomenklaturą, dlatego że na przykład, no nie wiem, teraz oglądałem, ktoś mi podesłał link i oglądałem film takiego gościa, nazywa się Peterson, taki konserwatysta, sympatyczny gość, no ale on ćwiczy jak poparzony, ponieważ nie zna historii marksizmu. Bardzo w porządku gość, ale on coś mówi o postmodernizmie i wprawdzie widać, że on rozumie, że to jest jakiś odprysk marksizmu, ale on już nie kojarzy tych dwóch rzeczy. Proszę Pana, amfetaminę można sprzedawać pod 10 nazwami handlowymi.
Jest marka, są brandy potem jakieś tam. Sprzedaje pan dokładnie to samo, tylko pan troszeczkę inaczej opakuje i ludzie uważają, napisze pan nowość jeszcze na dodatek, jest innowacyjnie, jest fantastycznie. Ale treść jest dokładnie taka sama, dlatego mnie nie interesują te kolejne nazwy. Marks wiedział doskonale, że tak to musi wyglądać. I przekonał się o tym Lenin, który dokładnie przerobił scenariusz Marksa. To, że to się odbywa w innych warunkach, nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ każda rewolucja musi się opierać na bezmyślnym motłochu. Nie ma innej rewolucji. Nawet jeżeli ci ludzie, którzy ją wymyślają, mużdżą, to oni muszą się posługiwać bezmyślnym motłochem, ponieważ motłoch, inaczej, społeczeństwo, które myśli, jest niebezpieczne. Nie pójdzie na rewolucję. To jest niemożliwe. W związku z tym trzeba na taki lub na inny sposób wyhodować rozjuszonych, nienawidzących, żądnych krwi. Nie chcę powiedzieć bandytów, bo czasami są to ludzie, którzy są naprawdę autentycznie rozżaleni, rozczarowani. No, niedługo, już w tej chwili mamy nową mutację tego typu motłochu, czyli prekariat. Ten prekariat jest z dnia na dzień zagospodarowywany przez jedyną siłę w Polsce. Mianowicie? No, krytykę polityczną. Oni go wyhodowali i teraz go zagospodarowują. A wydaje mi się, że krytyka polityczna jest jakby tak trochę już w zaniku. No, to wolałbym na to nie... Oczywiście, że jest w zaniku. Za kilka lat zobaczycie, jaki numer jest socjalizm ogólno, jakby to powiedzieć, ogólnopolski. Ludzie generalnie kochają socjal, w sensie mamony i tak dalej. Ale mentalnie Polacy na przykład są konserwatystami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę pana, jacy Polacy? Którzy Polacy? Pan? Ile pan ma lat? Przepraszam, że tak zapytam. Staro wyglądam, ale mam plus minus 28. No to... No, pan jest wyjątkiem w takim razie, bo pańskie pokolenie już niestety po herbacie. Proszę pana... Nie ma konserwatystów? To czym to się konserwatyzm nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Okay. To są nie te kategorie. Problemem w Europie nie jest to, czy jest się konserwatystą, czy jakby to tam nazwać. Problemem świata białego człowieka jest to, że marksizm po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy pozbawił ludzi zdolności do pracy. Więc jeśli człowiek nie potrafi wyprodukować tego, co chce zużywać, a chce zużywać, no bo traktuje to jako zupełną oczywistość. Każdy człowiek uważa telefon komórkowy za oczywistość. Bo to stworzono usługi. Niektórzy już się w tej chwili rodzą z telefonem w garści. To jeśli on chce zużywać dobra, których nie jest w stanie wyprodukować, to co może zrobić? Kupować od innych. Panie. Właśnie dotknął pan bardzo. Za co kupować? Za pieniądze. No tak, na tym polegają usługi. Nie na tym polegają usługi. No jesteśmy cały czas, siedzimy w środku marksizmu, w środku tej kompletnej paranoi. Nie, proszę pana. Jeśli człowiek nie potrafi wyprodukować tego, co chce zużywać, to ma tylko jedną możliwość zdobycia tego, co chce używać, pod warunkiem, że potrafi wyprodukować co innego. To znaczy, potrzebuję butów, a nie umiem robić butów, ale potrafię piec bułki. Upiekę bułki, pójdę do szewca i powiem mu, masz bułki, daj mi buty. I to jest rynek. Ale co ma zrobić człowiek, który nic nie potrafi wyprodukować? Bo praca nie mieści się w ogóle w jego wyobrażeniu człowieka. Przeciętny w tej chwili wyzwolony onanista nie rozumie, co to jest praca. W najlepszym razie to jest spontaniczna kreacja. On się będzie spontanicznie eksplikował. Wypróżni się, zwymiotuje, czasami bardzo kwieciście i elegancko. I on taką produkcję prowadzić potrafi. Ale czy to jest
rzecz, która się przyda komukolwiek, żeby mógł się wymienić na rzeczy, których on naprawdę potrzebuje. A telefonu potrzebuje, jedzenia naprawdę potrzebuje, butów naprawdę potrzebuje, samochodu, mieszkania, biletu na samolot i tak dalej, i tak dalej. Otóż jeśli ten człowiek nie potrafi wyprodukować niczego, co może się przydać innemu człowiekowi i nie potrafi wyprodukować dóbr tych, które chciałby zużywać i których zużywanie traktuje jako normę, to jaką ma możliwość? Pan mnie pyta teraz? Tak. No cały czas wymiany, tak? Jeżeli coś potrafi, a jeżeli nie potrafi. Nie, no wymienić można się wtedy, kiedy się potrafi coś zrobić, to się można wymienić. No tak. A jak się nie potrafi wyprodukować niczego... Muszę mieć pieniądze, żeby ktokolwiek kupić. Nie, proszę pana. A co? No, przepraszam, ale bardzo pana przepraszam, ale ja sobie tutaj tak na wizji eksperymentuję. Dobrze, w porządku. Ale to jest ku chwale ojczyzny, poświęca się pan w tej chwili. Proszę pana, on musi ukraść. Okej. No to jest właśnie, i wie pan, w czym jest największy problem? Że to jest tak oczywiste. I to jest rzecz, która ludziom w ogóle do głowy nie przychodzi. Wie pan dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość ludzi w tej chwili kradnie. Kradnie. Co roku na rynek pracy wchodzi 500 000 absolwentów różnych szkół. Ja kilka dni temu dostałem, już nie pamiętam, czy mail, czy telefon, sympatyczny człowiek z Wrocławia chyba. Taka informacja, że rozmawiają między sobą przedsiębiorcy, budowlani. Mają od cholery zleceń. Roboty jest... Proszę pana, na całym Dolnym Śląsku podobno, nie wiem, on tak mówił, można sprawdzić. Na całym Dolnym Śląsku są 2 zawodówki budowlane. 2 zawodówki budowlane. A niech pan pojedzie na Dolny Śląsk i zobaczy pan, ile tam jest szkół, które tych małych cymbałów uczą kraść, poradnictwa, coachingu, treningów interpersonalnych, jakichś motywacyjnych cudów, marketingów, outsourcingów. Ich się tego uczy. Ich się uczy w tej chwili według programów akceptowanych już od 2 lat przez nowy rząd. Czyli to jest taka jedna wielka, wszechporażająca mentalna lipa? To jest produkcja pasożyta, Okej. świadoma, ponieważ to jest jedyny cel marksistów. Ponieważ marksizm od samego początku stawiał na takiego rewolucjonistę, który nie ma innego wyjścia, który musi kraść i musi przeprowadzić rewolucję, bo nie potrafi niczego produkować. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w szkołach i na uczelniach uprawia się to bicie brudnej ideologicznej piany się ludziom wbija do głowy o tym, że Marks podobno chciał dobrze, tylko mu nie wyszło i tak dalej. No to już tego, jak już ktoś nie potrafi czegoś lepszego znaleźć, to wystarczy tego Kołakowskiego przeczytać. No, to Kołakowski napisał, że to, co się wydarzyło w Rosji, to jest 100% realizacja projektu Marksa. Ale jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to wszelkie wątpliwości rozwiewa prawo do lenistwa. Kojarzy pan tekst? Nie bardzo. No. I tu znowu Ostatnio wracamy było do tego Malaczka. samego. I tu znowu wracamy do tego samego i musi mi pan wybaczyć, ale to no, o to chodzi, proszę pana. Jeden z absolutnie fundamentalnych tekstów marksizmu i o nim nie wie nikt, poza tymi, którzy czytają moją historię marksizmu. Ponieważ w 1880 roku, jak to był początek rewolucji technicznej i przemysł potrzebował wykwalifikowanych pracowników i nagle okazało się, że ci nieliczni, którzy się uczą, nagle mogą zacząć zarabiać normalne pieniądze. 30 lat później robotnik kupował w Ameryce samochód za 3-miesięczne pensje. Bo tak to wyglądało. O, 40 lat później.
A to było zasługą z kolei właśnie przede wszystkim niemieckiego katolicyzmu, ale w ogóle katolicyzmu. Ale tylko dokończę wątek, bo wtedy, kiedy przemysł zgłosił zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników i kiedy wykwalifikowani pracownicy, których nie było na rynku, byli jak na wagę złota, mogli po prostu zacząć domagać się od kapitalistów lepszych wynagrodzeń i kapitaliści chętnie wiedzieli, że im się to opłaca po prostu płacić lepiej dobrym fachowcom. W 1880 roku zięć Karola Marksa, żyjącego jeszcze, głowę daje, że z jego błogosławieństwem, bo to tam po pamiętnikach można wywnioskować, że oni byli wtedy w bliskim, że tak powiem, ideologicznym, ale nie tylko kontakcie. Paul Lafargue, taki Francuz, napisał esej Prawo do lenistwa, adresowany do proletariatu i przede wszystkim do młodzieży, w którym tłumaczy, że praca to jest największa hańba człowieka. Że jeśli ktoś godzi się i jeśli na dodatek sam się domaga pracy, bo to było nawiązanie do takiego wcześniejszego sloganu prawo do pracy. To wcześniejsze historie, ale nie ma sensu w to wchodzić. Więc on tłumaczy proletariuszom, potencjalnym rewolucjonistom, że jeśli ktoś domaga się pracy, to on się pozbawia człowieczeństwa. On się wyrzeka własnego człowieczeństwa. Staje się nieświadomym, najbardziej spodlonym niewolnikiem. Taką ideologię zasuwa w 1880 roku Paul Lafargue, a w 1955 roku Marcuse w Erosie i cywilizacji pisze dokładnie to samo. I na dodatek obydwaj obiecują ludziom, że nie będą musieli pracować, bo automaty będą wszystko produkowały. Do dzisiaj bandy idiotów wmawiają młodym pasożytom, że ta automatyzacja. Jaka automatyzacja? Mamy XVII rok XXI wieku i automaty, owszem, pracują. Mają skośne oczy i żółtą skórę. No, proszę pana, to, że się pokaże parę... Oczywiście, że postęp technologiczny, tam te wszystkie rzeczy, to nie ulega wątpliwości. Tyle tylko, że produkcja na automatach pojawia się tylko tam, gdzie nie można posłużyć się tanią siłą roboczą. A taniej siły roboczej w Azji jest mnóstwo, a następny rezerwuar był przewidziany w Afryce. Ale Afryka już nie będzie pracowała. Afryka anteportas. No widzimy to teraz. Ale to jest zupełnie oddzielna kwestia, skąd się to wzięło. Ja rozmawiałem 2 dni temu, takim świetny gość, werbista, misjonarz. Ponieważ nie upoważnił mnie, to nie będę mówił nazwiska, ale on mi opowiada, jak Afryka od tak zwanych elit, no oni tam mieli swoje elity, to znaczy elity dzisiejsze w Afryce to są dawni łowcy niewolników, którzy swoich własnych krajanów tam pakowali w pęczki i sprzedawali białym. Tak zwani burowie, tak? Coś w tym deseniu? To jest szerszy problem, bo nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Od tych elit, ale już w tej chwili również na dole. Tam działa w nieprawdopodobnym natężeniu tak zwana teleewangelizacja. Robiona przede wszystkim przez protestantów. Telewizje satelitarne, podobno są ich dziesiątki. Telewizje satelitarne, które od rana do wieczora nadają i to wcale nie z miejsca, tylko również ze Stanów. Czyli taka propaganda, tak? Żeby wlać w mózg tym ludziom? Nie pracuj. Uwierz w to, co my ci mówimy, będziesz bogaty. I na dodatek to się sprawdza, to się realizuje, bo oni dają tym ludziom pieniądze. No na tym polega ta cała islamizacja świata w tej chwili, tak? Idziemy po socjal, bo Merkel nam obiecała. Z islamizacją to jest trochę inaczej, dlatego że to, wie pan, nie odrobimy tych kilkudziesięciu lat w parę minut. Nie ma problemu islamizacji, proszę pana. Nie ma problemu islamizacji, a już na pewno nie ma żadnego problemu islamizacji w Europie. To co, to jest sztuczne? Jak to ale nazwać inaczej? Proszę pana,
jakiś czas temu, to już było dawno, więc pan tego może nie pamiętać, była wojna między chyba Turcją i Grecją o Cypr. Tam był taki arcybiskup Makarios, to dawne czasy, już nie pamiętam, 70 lat. Mogę coś mylić. Nikt się przez Morze Śródziemne nie przecisnął. Po prostu te miejsca, którymi wędrowali, to zostały już zaminowane. I po herbacie. I wszyscy wiedzieli, że są zaminowane. No wie pan, może jakiś islamista chciałby się w słusznej sprawie wysadzić w jakimś tramwaju. No, to można sobie wyobrazić. Ale wysadzać się na minie, nikt nie patrzy, żadnej telewizji. Tylko że oni teraz płyną przez morze. Są kutry podstawiane, celowe łódki i tak dalej. Oni nie płyną, proszę pana, oni nie płyną, oni są przewożeni. Oni są przewożeni i to przez Europejczyków, żeby było te mafie wszystkie. Mafie, no ma pan rację, to są tak zwane organizacje pozarządowe, te NGO-sy. Największa zaraza, jaką wymyślono, która jest pod bardzo pięknymi hasłami. Tak. Ale przecież to oni ich zgarniają tam już przy brzegach Afryki. A to, że jakąś panią wyrzucili z Komisji Europejskiej za to, że miała firmę, która handluje pontonami, to jest inna sprawa. No wie pan, handluje sobie pontonami. Ponton, pojemność 300 osób. No, poszła do sklepu, kupiła parę pontonów, stanęła na plaży i powiedziała pontony. Tak, no proszę pana, no. To jest w ciągu kilkudziesięciu lat, a tak naprawdę to już prawie 150 historycznie, ale powiedzmy, możemy mówić, od 1931 roku ruszył ten biznes, powstał system przestępczy, nie żaden system ideologiczny, bo tu nie ma żadnych głębszych treści ideologicznych. To jest system przestępczy, który opiera się na tym, że ta najniższa szarża, czyli szeregowi żołnierze, nic nie potrafią wyprodukować, ale liczą na to, że wprawdzie ci na górze się nakradną bardziej, ale ja też się trochę nakradnę. I po to, żeby stworzyć materiał ludzki, jak to się mówi, tak właśnie przygotowany, w tym celu pracuje system oświaty i wychowania. Tu się z panem zgodzę. Faktycznie uczą się dzieciaki pierdół. Tak samo mamy na studiach wciskane tych wszystkich baumanów i tak dalej. Sam miałem różne takie tego typu poczytanki. No właśnie, czyli jak zmienić ten neomarksizm? Jak tą degenerację według pana naprostować? No bo to jest praca gigantyczna. No nie wiem, czy możliwa w ogóle. To znaczy ja zakładam, że jest możliwa, natomiast proszę pana, mówimy o procesie, który trwa kilkadziesiąt lat i już od kilkudziesięciu lat jest procesem samonapędzającym się. Bo na czym polega istota marksizmu? Istota marksizmu polega na tym, że jest to ideologia destrukcji. W związku z tym, po to, żeby on mógł, że tak powiem, postępować, pan nie musi się specjalnie wysilać. Nie musi pan nikogo niczego uczyć. Wystarczy powiedzieć, demolka jest synonimem postępu. To jest istota teorii krytycznej. Irracjonalna demolka jest istotą postępu. Jeśli będziesz nieustannie wszystko rozwalał, to będziesz w awangardzie postępu. I te kwalifikacje, które daje w tej chwili szkoła, są do tego całkowicie wystarczające. Ponieważ ci debile mają w głowie taką ilość ogromną ilość informacji, która jest kompletnie zatomizowana. Wiedza, która nie tworzy żadnego spójnego obrazu rzeczywistości, natomiast daje poczucie, że ja taki jestem napakowany, że ja wszystko w zasadzie wiem. No bo nie uczymy się niczego konkretnego, tylko takich samych głupawek, wstawek takich. Tak, tylko że chodzi o to, że to, o czym mówimy, to zjawisko, nie jest, ono się nie wzięło samo z siebie. Ono jest wynikiem pewnego programu, który został kiedyś sformułowany, zapisany, opublikowany, tylko że od dziesiątków lat ludziom się o tym programie nie mówi,
No bo nauczycielami w międzyczasie stali się ci, którzy mają no, interes w tym, żeby taką propagandę uprawiać. Więc tutaj natomiast i oczywiście, ponieważ jest to mechanizm oparty na destrukcji, w związku z tym jego nie trzeba jakoś specjalnie napędzać. Ja ludziom powtarzam, położy pan jabłko tutaj na tym stole i poczeka pan parę dni, ono samo zgnije. Nie musi pan go zachęcać, ono samo zgnije. Bo marksizm odwołuje się właśnie do takiego modelu entropia. W związku z tym ten mechanizm cały czas działa i on się pogłębia. I on uczynił zniszczenia nieprawdopodobne, zniszczenia tragiczne. W jakim sensie zniszczenia tragiczne? Otóż, proszę pana, w tej chwili to jest pańskie pokolenie, ale pan jest wyjątkiem. Nie. Ja to mówię zupełnie serio. Biorę to jako dobre monety. Trzeba zdawać sobie... Ma pan rację. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i z tego trzeba czerpać poczucie własnej wartości. To jest bardzo istotne. Ale mówię o tym dlatego, że ludzie, którzy się może nie tyle urodzili w okolicach 90 roku, ale weszli w maszynkę do mięsa takiego pana, który się nazywał Owsiak. W 91 roku ruszyła audycja Rób ta, co chce. No tak. No to jest kwintesencja marksizmu. Kwintesencja marksizmu. To nie jest tak, że to jest jakaś tam przypadkowo tak się zbiegło. Nie, to jest przebrany za jakiegoś popaprańca, dawny prawdopodobnie jakiś taki aktywista albo ktoś taki, który być może on nawet sam nie rozumie, bo może on wierzy w to. No, sądząc po tym, co czasami palnie, to być może on nawet sam w to wierzy. Ale chodzi o to, że to pokolenie, które będąc dziećmi dostało się w tę maszynkę do mięsa, ono jeszcze miało szansę, żeby wymierające pokolenie dziadków coś im tam jeszcze powiedziało, a ci dziadkowie wymarli w 2000 roku. Ostatnie normalne pokolenie to jest rocznik 1920, czyli pokolenie, które zrobiło maturę przed II wojną światową. Dalej to już jest wszystko drugi gatunek. Z całym szacunkiem, bo ja do tego drugiego gatunku też się zaliczam, żeby nie było wątpliwości. Wszystko, co mówię, dotyczy również mnie, bo ja na własnej skórze to przeżyłem. Ale od tamtego czasu, czyli bo to trzeba dodać okres tam, dzieciństwa, szkoły i tak dalej, i gdzieś w okolicach 2000 roku, nie, przepraszam, gdzieś w okolicach 8-10 roku tego wieku, te pokolenia, które już były zaorywane przez Rób ta, co chce, one już kończyły szkoły. I część z nich szła na uczelnię, a część z nich po prostu wchodziła na rynek pracy. I od tego czasu co roku wchodzi 500 000 takich ludzi na rynek pracy. To jak się policzy, to już w tej chwili jest to połowa ludzi pracujących w Polsce. Na szczęście jest jeszcze połowa ludzi trochę starszych, którzy no, mają tam co innego trochę w głowach zakodowane. Też są już popaprani, bo przecież my wszyscy zostaliśmy spaprani przez PRL. No dokładnie. Ale wbrew pozorom, to, że w Polsce jest tak, jak jest, że jeszcze nie jesteśmy całkiem zaorani, to możemy to zawdzięczamy PRL-owi. W jakim sensie? To muszę w takim razie zboczyć w kolejną dygresję. Dobrze, Słucham pana, bo chcę to wszystko uchwycić. Nie uchwycimy tego, nie złożymy tego wszystkiego do kupy. Ja mogę co najwyżej sygnalizować pewne rzeczy. Otóż wyjaśniam panu, mechanizm jest bardzo prosty. Marksizm nastawia się na destrukcję po to, żeby zdobyć władzę. Trzeba zniszczyć system i zdobyć władzę. Według koncepcji Marksa materiałem, mięsem armatnim rewolucji miały być nieuki. Po prostu nieuki. Jestem niesprawiedliwy, bo w tamtych czasach... No szkoła jest fabryką ten nieuków. proletariat... Nie, ale ja mówię o tamtych czasach. W tamtych czasach, czyli końcówka XIX wieku,
a przede wszystkim połowa XIX wieku, rzeczywiście sytuacja proletariatu była taka, że proletariat miał prawo nienawidzieć systemu, bo był wyzyskiwany w sposób rozpaczliwy. I to była prawda. Ale później, w następnej wersji, Frankfurtczycy już zaczęli produkować pasożytów według tego mechanizmu, o którym panu mówiłem. Czyli, bo to się sprowadza w sumie do jednego hasła, zabicie w ludziach etosu pracy. Jeśli się w ludziach zabije etos pracy, to nawet jeśli potem za pomocą terroru będzie się ich zmuszało do pracy, tak jak to przewidział Marks i jak to robił Lenin i Stalin, to oni będą oczywiście pracować, ale to już nie będzie praca ani twórcza, ani wydajna. Oni będą w stanie zarobić na to, żeby elity mogły się wyżywić tak, jak powinny się wyżywić, a oni będą szczęśliwi, że nie zdechną z głodu. Tak jak było w PRL-u. Ale nastąpiła zasadnicza różnica. Otóż komuniści wygrali w Rosji, ale przegrali na Zachodzie. I zmieniła się zasadniczo sytuacja komunistów tu i tu. I Stalin znalazł się w sytuacji, w której ma zdemoralizowane społeczeństwo, ale on jest carem wielkiego imperium i on musi doprowadzić ten system do wydajności. Jemu się całkowicie musiała zmienić, chciał, nie chciał, musiała zmienić perspektywa. I on całkowicie zmienił metodę działania. Mianowicie najpierw skończył rewolucję seksualną, to była pierwsza sprawa, no bo ta gangrena do dzisiaj jest nie fundamentem, jest jedynym technicznym, socjotechnicznym zabiegiem, za pomocą którego można dzieci ogłupić. A raczej nie tyle ogłupić, ile uniemożliwić im zdobycie wysokich kwalifikacji. Jedyna metoda. Nie ma innej metody, dlatego wszystkie nurty współczesne, te około marksistowskie, prędzej czy później, nawet jeżeli będzie pan chciał rozwiązać problem kanałów na Marsie, to i tak musi się skończyć na dupie. Tam nie ma innego tematu. Gender i tak dalej, no wokół czego to się kręci? No wszystko wokół jednego tego samego środka. Więc on wiedział, bo to było w czasach, kiedy już na Zachodzie Reich i Frankfurtczycy próbowali wprowadzić rewolucję seksualną, która się tam załamała, ale to dłuższa historia. I on to wykasował i uruchomił w 1935 roku. Wtedy, kiedy już kupował wszystkie technologie z Zachodu, fabryki Forda i tak dalej, tam ludzie na Ukrainie umierali, on zbożem płacił za te technologie po to, żeby zindustrializować kraj. I okazało się, że on nie ma ludzi. Bo młodzież została już tak zaorana, że myśli o wszystkim, tylko nie o robocie. Przecież tam był... My nie mamy pojęcia, co to jest demoralizacja. To, co się tam wtedy działo. I on wtedy, w 1935 roku, wymyślił współzawodnictwo pracy. Stachanowszczyznę i tak dalej, ordery dla tych, którzy przekraczają normy. Przodownik pracy i tak dalej. Tak, robiono świętych z tych przodowników. Gabloty, na pochodach niesiono wielkie transparenty z tymi. Jaki był tego cel? No jedyny. Odtworzyć zniszczony etos pracy. Doprowadzić do tego, żeby ludzie zechcieli pracować, bo bez tego on nie będzie w stanie doprowadzić tego swojego systemu do wydajności. Więc on miał cel. Dobrobyt. To znaczy tam z wszystkimi poprawkami, no bo on oczywiście miał narąbane w głowie tam pod wieloma względami. Niemniej jednak z punktu widzenia, w momencie, kiedy znalazł się w roli cara, on musiał myśleć kategoriami państwowymi. Po herbacie. Jedni takimi metodami, inni takimi. On wybrał metodę taką, no, tam co drugiego zastrzeli, ale co drugi będzie pracował. Tak im się wydawało wtedy. To nie do końca tak wyglądało, ale mniej więcej. Natomiast w tym samym czasie marksiści na Zachodzie jeszcze władzy nie zdobyli i stawali na głowie, jak zdemoralizować społeczeństwo do tego stopnia,
żeby ten kwitnący wtedy tak zwany kapitalizm, tam już wtedy nie było kapitalizmu na Zachodzie, żeby nie było wątpliwości. To jest dla informacji tych oszalałych naszych dzisiejszych niedouczonych liberałów. Wtedy już nie było kapitalizmu ani wolnego rynku w ich wyobrażeniu. Ale to w szkołach się tego nie mówi. No o takich rzeczach się w ogóle nie mówi. Słucham? O takich rzeczach się w ogóle nie mówi. No właśnie dlatego stąd ten program, który ja staram się przygotowywać, oczywiście na Staram miarę. się to wszystko ogarnąć tak, żeby to tak uprościć, żeby właśnie trafić do ludzi jak najbardziej. Ostatnia, wybił mnie pan z rytmu, a coś było. Aha. O Rosji trudno jest mówić w takich kategoriach, ponieważ my sobie nie wyobrażamy, co ten naród w ciągu ostatnich 100 lat przeszedł. My nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Tam po prostu ludzie siebie zjadali. Jeśli w Rosji do tej pory żyją osoby człowiekopodobne, które mają jakieś ludzkie odruchy, to ja jestem naprawdę pełen głębokiego podziwu. Ja mówię o Rosjanach, czy o społeczeństwie. Nie mówię o tej hołocie, która na górze, bo to, o tym to w ogóle nie ma co rozmawiać. Proszę pana, ci ludzie przeszli niewyobrażalną martyrologię, nazwijmy to. W związku z tym ja ich nie porównuję. 200-300 lat być może zacznie tam coś odbywać. To jest na tym poziomie ze zwierzęcenia. No, oni zostali w taki sposób już zmaltretowani. Przecież każdy lepszy element tego społeczeństwa, jak tylko coś się wyległo, natychmiast to było takie niszczenie. U nas tak bardzo nie było. Było oczywiście, ale to nie było aż w takim wymiarze. I po wojnie, jak ta gangrena zaczęła do nas docierać, szczególnie na początku lat 60., to nawet tak prymitywny komunista, jakim był Władysław Gomułka, zdał sobie sprawę z tego, że to jest zaraza. I dlatego zaczął tępić tych wszystkich Michników, Kuroniów i tak dalej, bo oni chcieli cały ten szajs tutaj przywieźć, po to, żeby tu zainstalować inny rodzaj komunizmu. Ale metodą miała być właśnie ta destrukcja teoriokrytyczna. Ale ponieważ komuniści już u nas rządzili, to nawet biorąc pod uwagę to, że mieli aparat terroru do dyspozycji, ale oni jednak ponosili odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje. I bez względu na to, jakimi byli sukinsynami, nie mam najmniejszych wątpliwości, że oni naprawdę jakby chcieli, żeby tutaj wszystko kwitło, żeby ludzie byli uśmiechnięci, chodzili chętnie do pracy i tak dalej. To było oczywiście niemożliwe. Ale oni chcieli czegoś takiego. I między innymi przypuszczam, że między innymi z tego powodu na przykład oni nigdy nie posunęli się do takiego zwalczania Kościoła, jak to robiono w Rosji. Ponieważ Gomułka zdawał sobie sprawę z tego, no oczywiście robili to, bo z jednej strony, to była właśnie sytuacja, no nie będę używał określenia czego w czym, ale sytuacja dość taka bez wyjścia, bo oni z jednej strony z ideologicznych powodów powinni niszczyć religię, ale oni zdawali sobie sprawę z tego, że Kościół jest tą instytucją, która podtrzymuje etos pracy, utrzymuje jakiś elementarny kościec moralny w społeczeństwie. W związku z tym oni, nawet pomijając względy ideologiczne, oni z czystego wyrachowania, im się nie opłacało tak zupełnie ten Kościół zniszczyć, bo wiedzieli, że no, jeżeli ta tama pójdzie, wie pan, to jest trochę tak, jak mi się zawsze przypomina pierwsza pielgrzymka Wojtyły do Polski na stadionie dziesięciolecia. Pamięta pan? Ja jeszcze wtedy nie żyłem. Nie, ale to z filmów. Tłumy, sztandary i tak dalej. To jeszcze A to nie było na placu Piłsudskiego? Też, ale wiem, że było takie spotkanie na stadionie dziesięciolecia. Okay. Jeszcze tym starym oczywiście. Tak. Jak się popatrzy na to,
Ja pamiętam tamte nastroje. To był końcówka 79 rok tak. chyba. Czyli to jeszcze był PRL. No, to głęboki. No. Proszę pana, nastroje były takie, że gdyby wtedy, tak mówię czysto, Wojtyła powiedział: ludu, motyki, kosy na sztorc i jedziemy. Wie pan, co by się wtedy działo? Poszliby. Mhm. Poszliby. W tej chwili by nie poszli, ale wtedy by poszli. Tak. W związku, ale to samo oddziaływanie powodowało, że jednak można było ludzi utrzymywać jednak no, w jakimś pionie takim tym elementarnym. I dzięki temu, że za komuny, tak zwanej komuny, którą oceniać należy jednoznacznie, tu nie ma co dyskutować, czy to było dobre, czy złe, to była gangrena. Ale w wyniku splotu okoliczności, dzięki temu, że komuniści nie mogli sobie pozwolić na to, żeby ludzi tak kompletnie zezwierzęcić, oni nie wpuścili do szkół marksistowskiego wychowania. Oni nie wpuścili do szkół marksistowskiego wychowania. Ale propaganda była. Propaganda tak. Propaganda tak. I wszyscy te propagandy, za W przeproszeniem, sensie olewali. tego marksistowskiego odnośnie pracy. Wtedy To wszystko znaczy, padło. był ten bełkot. Na studiach wszyscy studenci musieli przechodzić, i to również na technicznych studiach, tam wstęp do, nie wiem, podstawy teorii marksizmu, czy no, było. Ekonomia polityczna, jakieś Takie pierdoły tam, tak, rynek. Tak, były centralnie specjalne planowany. podręczniki. Ludzie chodzili na to, wykładowcy mówili, młodzież słuchała, wszyscy robili do siebie oko. No tak. Poza sytuacjami, kiedy był jakiś rzeczywiście opętaniec. Ale w większości przypadków było wiadomo, że to jest danina, którą się spłaca, no bo Żeby być na studiach. nie ma innego wyjścia. Natomiast życie polega na czymś zupełnie innym. I między innymi dlatego, oczywiście gnojono całą ten etos, nazwijmy to etos prawicowy. To też No to w ogóle nie było chyba czegoś takiego. Jeżeli było, to wtedy. Dzisiaj to w ogóle już nie ma o czym rozmawiać. Prawica jest gorsza od lewicy w tej chwili, ponieważ lewica przynajmniej wie, że chce kraść, a prawica chce kraść, ale będzie wznosiła piękne hasełka i opowiadała sobie, jacy to my jesteśmy wzniośli, patriotyczni i uduchowieni. Do tego sobie teraz przejdziemy. Wróćmy na chwilę do tej komuny, bo to jest ciekawe. Kończę. Komuna nie mogła sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić, zaznaczam, nowy system wychowania opracowany przez nowych marksistów. Czyli ten system wychowania, który był nastawiony na produkcję pasożyta. Rewolucyjnego, postępowego pasożyta. Odmurzonego kompletnie, domagającego się. To jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że wychowanie marksistowskie to są dwie odmiany. Jedna to jest tak zwane wychowanie antyautorytarne, które można nazwać wychowaniem, ja to mówię, wychowanie hipisowskie. Wychowanie takiego kompletnego abnegata, nygusa, któremu się nic nie chce, ale który po prostu wszystko olewa. Okay. Ale jest wersja ta, która w tej chwili obowiązuje i która jest u nas w szkołach realizowana. To jest tak zwane wychowanie krytyczne. To jest człowiek, który... Jaka jest różnica? Hippies lekceważył autorytety. Hippies po prostu miał je gdzieś. Natomiast człowiek krytyczny nie lekceważy autorytetów. On je musi niszczyć aktywnie. To jest składnik nowej mentalności. Wychowanie krytyczne polega na tym, żeby kształcić rewolucjonistę aktywnego. On będzie tak długo szukał, aż znajdzie coś, w co można walnąć kamieniem. Jak na dzwonnicy dzwonią, to hippies leży, walnie sobie strzała w żyłę i ma to, tam niech sobie dzwonią. Natomiast człowiek krytyczny, jak usłyszy, że dzwonią na dzwonnicy, to on łapie cegłę i leci walnąć. To jest, proszę pana, ja tak to w tej chwili opowiadam niby na śmiesznego, ale to wszystko jest wyłożone w teorii.
I to wszystko jest implementowane w szkołach w tej chwili. Na sekundkę panu przerwę. Szanowni, jesteśmy cały czas na żywo. To jest pierwsze nasze spotkanie, mam nadzieję, że pierwsze i nie ostatnie, z panem Krzysztofem Karoniem. Nie wiadomo. No jeżeli pan się, może się pan rozmyślić. Nie, ja się na pewno nie rozmyślę, tylko ja teraz jakby rozdziabiam swoje zwoje mózgowe, żeby to wszystko we mnie wchodzi. Muszę to sobie wszystko przetrawić, dlatego już powinienem przejść do pytań od publiczności, ale jeszcze ten temat, który jest bardzo ciekawy, który mnie zaciekawił, ponieważ mamy te wszystkie wojenki, postwojenki, prawica, lewica, liberalizm, dzisiaj to się wszystko takie jest pomieszanie z poplątaniem, o czym pan doskonale wie. Ten tak zwany antysystem, który też to jest marksizm. Nie ma... Każdy człowiek, który używa określenia antysystem, jest genetycznym marksistą. I można sobie darować ciąg dalszy. Okej. Ale jeszcze... Nie, proszę pana, jeżeli pan konsekwentnie pójdzie, to okaże się, że ponieważ człowiek, zaznaczam, człowiek dorosły. Czyli oni nie chcą żadnych zmian, tylko po kasę lecą? Po jakiś... Nie, to nawet nie jest kwestia kasy, proszę pana. My mówimy o mentalności, my mówimy o pewnym głębszych pokładach czy ustrukturowieniu osobowości ludzkiej. Tutaj pan mówi o jakiejś kalkulacji już, że tu mi się opłaca. Nie. No pan sam tak powiedział wcześniej. To że... są takie, jakby to powiedzieć, są takie struktury osobowości, które kształtują się w dzieciństwie, w głębokim dzieciństwie. I jeżeli na tym etapie pan stworzy konstrukcję wadliwą, to potem może pan ją tynkować z każdej strony, jak pan chce, ona będzie już wadliwa. Proszę pana, jeśli dorosły człowiek używa określenia antysystem i nie jest to rozmowa w kawiarni, bo w kawiarni to sobie tam można chlapać, co się chce przy wódeczce, ale jeśli dorosły człowiek, a szczególnie polityk, używa określenia antysystem i to najczęściej nie w odniesieniu do tego konkretnego systemu, który ja mam na myśli i który chcę zmienić, to znaczy, że jego celem jest bezsystem. No to jest albo przestępca, albo idiota. Ponieważ w życiu, w realnym życiu społecznym każdy taki bezsystem musi zostać natychmiast opanowany przez zorganizowaną przestępczość. I tu trzeba postawić kropkę i już nie ma sensu dalej rozbijać tego. Po prostu, jeśli ktoś, dorosły człowiek coś takiego mówi, jest albo debilem, albo przestępcą. I mogą się na mnie obrażać wszyscy z lewa i z prawa. Mam to głęboko w nosie. Wie pan, dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ wszyscy w tym, co się w tej chwili dzieje, dopatrują się jakiejś filozofii. W tym nie ma żadnej filozofii. Żadnej filozofii. To jest sprowadzenie ludzi do poziomu mięsa. Tu są tylko i wyłącznie reakcje. Jak pan żabie podłączy prąd, to ona zacznie skakać. To jest reakcja na tym poziomie. Czyli takie sekty mentalne. Słucham? Takie sekty mentalne, tak? Sekty? Takie sekty mentalne, tak? To znaczy nawiązuje pan do tego podziału? Nawiązuje w ogóle do dzisiaj, tak, do polityki w ogóle. Mamy sekty. My ci tam coś dajemy, masz, bawcie się jak psy. Znaczy, wie pan, no mnie jest przykro. W zasadzie wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, dlatego że to dotyczy również działalności czy publiczności ludzi, których ja cenię i z którymi wiążę pewne nadzieje. Przy czym wiążę nadzieje takie, że ja mówię ogólnie o polityce. Że dzisiaj nie ma zabaw na argumenty, tylko po prostu taka naparzanka. Nie, proszę pana, o argumentach nie może być... Przepraszam, no, trochę mi się chce śmiać. No proszę bardzo, jesteśmy na żywo. Tak mi pan przywalił, że straciłem przytomność. No, proszę pana, nie chciałem. Jaka może być rozmowa na temat argumentów, jeśli podejrzewam 99% publiczności
z tych rzeczy, z tych faktów, o których mówiłem, nie zna żadnego. Ponieważ, i to nie jest wina publiczności, oni to wszystko powinni znać ze szkoły i to przed maturą. Przed maturą, ja nie mówię o studiach, przed maturą. Elementarz wiedzy społecznej. To o jakich argumentach tu można mówić? O jakim, jak można rozmawiać na temat wolności z człowiekiem, któremu wolność się kojarzy z onanizmem? No, z niczym więcej. Bo całą resztę to tatko z mamą tam już gdzieś zabezpieczyli. No. Proszę pana, jesteśmy na tym poziomie. Niestety, to jest również poziom kadry akademickiej. Żeby nie było wątpliwości. To na pewno widzimy produkcję studentów i tak dalej. Czyli jak stworzyć to nowe pokolenie, które stanie w takiej skutecznej opozycji do tego marksizmu? To znaczy, to tak, moim zdaniem, to tak łatwo się nie da. Ja wiem, skoro pan mówi, że to jest 1%, to... To znaczy, no, nie wiem ile mamy czasu, bo już powinniśmy chyba kończyć. A jeszcze trochę mamy. Już chciałbym przejść dwie minuty by wymagało. Okay. Proszę pana, ja uważam, że pierwsza sprawa, bez której w ogóle nie ma o czym rozmawiać, to jest doprowadzenie do tego, żeby większość społeczeństwa otrzymała elementarną wiedzę o faktach. Zaznaczam, wbrew pozorom nie jest to żadna ogromna i skomplikowana wiedza. Około 20 filmików, które są na moim kanale, to jakby się tak bardzo uprzeć, to jest, no tam nie wiem, no 20 godzin, nawet nie ma 20 godzin. No to już nie przesadzajmy. A to i tak jest za dużo, bo całości nawet nie ma potrzeby całości przeglądania. Bo najważniejszą sprawą są pojęcia podstawowe. Bez pojęć podstawowych, bez zdefiniowania pojęć podstawowych, przywrócenia ludziom wiedzy o tym, co znaczą pojęcia, w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo jeżeli pan będzie rozmawiał na temat tolerancji z człowiekiem, dla którego tolerancja jest prawem do strzelania panu w potylicę, a taka jest oficjalnie obowiązująca definicja marksistowskiej tolerancji. Tylko tyle, że tolerancji represywnej Marcusego nie czytał nikt, poza ludźmi, którzy oglądają moje filmy. Na żadnej uczelni, podejrzewam, nawet się o tym nie wspomina. A to jest uzasadnienie prawa lewicowej mniejszości do eksterminacji prawicowej większości. No tak elementarnych tematów się nie zna. Tę wiedzę można dostarczyć społeczeństwu stosunkowo szybko. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne i ja mogę co najwyżej zastanawiać się, kiedy pojawi się taki rząd, który po prostu postanowi, że taki program musi być zrealizowany w trybie przyspieszonym w szkołach i na uczelniach. Przygotowanie tego nie ma żadnego problemu, ponieważ ten materiał jest przygotowany. Ja go przygotowałem. Można dyskutować o szczegółach i tak dalej, natomiast co do zębów on jest. Zupełnie inną rzeczą jest jednak wiedzieć, a zupełnie co innego jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no, jest takie ładne słowo, zinternalizować. Bo można coś wiedzieć, a człowiek i tak będzie robił swoje. Tak niestety większość ludzi działa i niestety tak musi człowiek działać. To jest odrębna kwestia. W związku z tym to, że ludzie dorośli, którzy są w stanie taką informację po otrzymaniu zrozumieć, to jest jedna rzecz. Natomiast główny problem polega na tym, że ci dorośli ludzie w liczącej się ilości w Polsce, a na Zachodzie to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać, oni już są tak zdemoralizowani, że oni rozumiejąc, nie poddadzą się temu dobrowolnie. Po to, żeby oni mogli się temu poddać w sytuacji ekstremalnej, oni muszą otrzymać alternatywę. Oni muszą otrzymać taki program, który umożliwi im wydobycie się z
ze ślepego zaułka, w który zostali wpędzeni. To dotyczy w tej chwili milionów ludzi w Polsce, a na Zachodzie jeszcze większej grupy. To znaczy, jeśli mamy w tej chwili na rynku, na moje oko, około 6 milionów ludzi, którzy nie potrafią nic, natomiast są wyszkoleni świadomie do tego, żeby niszczyć, żeby przeszkadzać, żeby psuć, żeby kraść. Mamy kilka milionów takich ludzi, młodych ludzi, którzy na rynku będą przez następnych 40 lat, a potem jeszcze po emeryturze będą chcieli dostawać emeryturę. Więc bez względu na to, czy ktoś będzie się wymądrzał tak, czy wypiętrzał w jedną, czy w drugą stronę, to jest taki fakt, jakim faktem są Arabowie w Europie Zachodniej. Przejdźmy sobie, to na pewno nie jest nasze ostatnie pytanie, przejdźmy sobie już w tej chwili do pytań od publiczności. Mam nadzieję, że mogę zadawać, szanowny panie Krzysztofie. Maria Konstancja Niezgoda. Jaki pana zdaniem jest stan polskich uniwersytetów? Czy są pełne neomarksistowskich profesorów, tak jak ma to miejsce na uniwersytetach na Zachodzie? Tak, oczywiście. Dotyczy to również, przepraszam, może jestem niesprawiedliwy, ale sądząc po produkcji, jaka jest, dotyczy to również uczelni katolickich. Mhm. Oczywiście na każdej uczelni gdzieś tam mógł przetrwać jakiś człowiek, który na przykład, mamy taki, jest, żeby wyjaśnić. Moim zdaniem, jeśli by powiedzieć, że jest jakaś pula europejskiego, jest jakiś europejski potencjał intelektualny, gdybyśmy sobie coś takiego wyobrazili, to 95% tego potencjału jest w Polsce. Ponieważ na tych uczelniach przetrwali jeszcze ludzie, którzy, nie interesuje mnie, czy z przyczyn koniunkturalnych, czy ze świadomego wyboru, czy po prostu dlatego, że się tym zainteresowali. Wyspecjalizowali się w takich dziedzinach, które są, no powiedzmy, w jakimś sensie nie tak niebezpieczne ideologicznie. I oni robią wspaniałe rzeczy. Tyle tylko, że oni są tolerowani, no gdzieś tam jakiś pan historyk pisze jakąś historię i tak dalej, daje im się żyć. Ale oni się nie wypowiadają na tematy te, które by bezpośrednio były skierowane przeciwko tej ideologii. Głowę daje, że w Polsce jest może nie mnóstwo, ale bardzo dużo wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach. Natomiast na pewno nie ma nikogo, kto by, funkcjonując w środowisku naukowym, nawet gdyby wpadł na taki pomysł, kto by się odważył zrobić to, co ja zrobiłem. Bo ja przy wszystkich zastrzeżeniach, ja to mogę powiedzieć, chłopaki, ja wasze habilitacje potrzebuję tak, jak ja robię, co mi się podoba, a oni funkcjonują w pewnym systemie i to trzeba zrozumieć. W związku z tym moim zdaniem jest spora grupa świetnych ludzi, którzy są znakomicie wykształceni w swoich branżach. I to nawet w tak zaoranych dziedzinach jak socjologia. Nieszczęście polega na tym, że ci ludzie czasami zaczynają wypowiadać się na tematy współczesne. No to już jest masakra, ponieważ oni, znając swoje branże, oni jakby z założenia, z natury systemu nie znają historii marksizmu, czyli nie znają historii współczesnej ideologii. W związku z tym dorabiają sobie różnego typu protezy. A to postmodernizm, a to lewactwo, a to tam jakieś inne dekonstruktywizm. To są pojęcia, które mają pewne odniesienia do rzeczywistości, ale niektóre z nich mają odniesienia do rzeczywistości, która już nie istnieje, bo to są zamieszłe czasy, tak jak lewactwo. Dzisiaj nie ma lewactwa. No ktoś, kto mówi lewactwo, niczego nie rozumie, ponieważ to hasła, które w latach 60. można było skojarzyć, czy przede wszystkim we wczesnych latach 70., bo to jest to clue, które można było przypisać środowiskom, które wtedy tam nazywały się skrajną lewicą i po polsku można by było powiedzieć lewactwo, to te wszystkie hasła są w tej chwili hasłami mainstreamowej lewicy. Pani Merkel, chrześcijańska demokratka jakoby, enerdowskiego chowu, no ale jednak ona niedawno pozwoliła na to, żeby wprowadzić w Niemczech prawo
Legalizacja małżeństwa homoseksualne. Natomiast za prawo adopcji dzieci przez homoseksualistów ona powinna być zabita. Zabita. Wie pan dlaczego? Ponieważ, i to dotyczy również naszych debili, tych kompletnych debili ze wszystkich półek hierarchii społecznej. Ponieważ w kwestii adopcji dzieci przez homoseksualistów zapewne zauważył pan, że mówi się o kwestii praw homoseksualistów. No ciągle o tym słyszymy. No. A czego ta sprawa dotyczy? No oni chcieli mieć związki, małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czego ta sprawa tak naprawdę dotyczy? Tak szczerze, to jest dla mnie wymyślony specjalnie problem. Nie, proszę pana. No, słucham. Nie, no. Tu chodzi o łamanie praw heteroseksualnych, bezbronnych dzieci. To jest inna łamanie praw strzeżonych przez te wszystkie międzynarodowe układy. Dlaczego o tym Ja mówię? powiedziałem, że homoseksualizm jest problemem takim sztucznie wymyślonym. Nie. Bo homoseksualizm jest od tysięcy lat, tak? Tak, ale on nie jest sztucznie wymyślony. To jest sprawa, której dzisiaj wolałbym bardzo chętnie na ten temat porozmawiać, łącznie z wytłumaczeniem ludziom, kto to był pedagog w starożytności, bo ludzie nie wiedzą, kto to był pedagog w starożytności. To w następnym odcinku sobie. Wie pan, kto to był pedagog? Nie wiem. No to był taki niewolnik, który miał prowadzić chłopaka do szkoły i ze szkoły do domu, żeby go grasujący po mieście milusińscy nie porwali, nie zgwałcili. To był tego typu problem w starożytności. Mówi się starożytność, homoseksualna i tak dalej. To dokładnie tak samo. Chyba, że tatuś godził się oddawać chłopca pod opiekę takiego sponsora. To sponsor wtedy oczywiście miał do dyspozycji mięso, ale potem zapewniał mu awans społeczny, wykształcenie i tak dalej. To jest trochę bardziej skomplikowane. To w innym odcinku. Wróćmy. Ostatnie już pytanie. Antonio Dorime. Do pana Karonia. Jaki jest cel propagowania mniejszości seksualnych na Zachodzie i u nas? No to w sumie już odpowiedzieliśmy w pewnym sensie. No, myślę, że nie mówiliśmy o tym. Mniejszości seksualne zostały uruchomione. Wróć. Aktywiści polityczni, homoseksualni, zostali uruchomieni politycznie i wprzęgnięci do polityki po klęsce rewolucji lat 60. Ta rewolucja padła. Wcześniej padła rewolucja proletariacka, no bo okazało się, że na Zachodzie nie. I powstał problem nowego konfliktu i nowej ofiary, ponieważ marksizm musi wyzwalać nieustannie jakąś ofiarę. A jak ofiara nie chce, to jej strata. Bo jak marksizm chce ją wyzwolić, to ją wyzwoli. Ja w tej chwili nie żartuję. Była kwestia, to jest temat, który został uruchomiony i on trwa do dzisiaj, ponieważ jego ostatnią taką wykwitem, że tak powiem, jest gender. W 1965 roku Herbert Marcuse napisał esej pod tytułem Tolerancja represywna. I on tam wyraźnie powiedział, że rewolucja, to była odmiana leninowskiego co robić z 1902 roku. Czyli koncepcja rewolucji przeprowadzanej przez elitarną partię rewolucjonistów. Nie przez masy, bo na masy już machnięto ręką. Będzie elitarna partia rewolucjonistów, która przeprowadzi rewolucję wbrew masom. I była kwestia znalezienia tej nowej... W tej tolerancji represywnej Marcuse uzasadnił prawo postępowej mniejszości do wzięcia pod but reakcyjnej większości. I to jeszcze chyba nawet w pierwszej wersji teorii krytycznej w 1937 roku Horkheimer, ja już nie pamiętam, bo ja mam w głowie taki śmietnik, że mi to wszystko tam fruwa, ale jest takie sformułowanie, że
najbardziej niezawodnym, radykalnym elementem rewolucyjnym są uciskane mniejszości społeczne. A najbardziej padchadiaszcze mniejszości społeczne i najbardziej uciskane, wpasowujące się w koncepcję rewolucji seksualnej marksistowskiej, to są mniejszości seksualne. Czyli w tamtych czasach homoseksualiści. Potem oczywiście zaczęło to pączkować i to LGBT, ABCD, FGH, JK, to się tam rozrosło, ale taka była istota, ponieważ homoseksualiści, mówię w tej chwili nie o tak zwanych normalnych homoseksualistach, więc proszę się, ja mówię o aktywistach politycznych. Założenie jest takie, że ponieważ oni nie wnikając w przyczyny, są w nieustannym konflikcie z etosem tego większościowego społeczeństwa. I na dodatek, i z tego też trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli gatunek ludzki ma przetrwać, to każde społeczeństwo musi nie tyle represjonować, ile musi powstrzymywać rozwój tej preferencji, nazwijmy to. Ponieważ gdyby ta preferencja stała się większościowa, to po prostu ludzie wymrą. No tak. To dość logiczne, ale na takich właśnie logicznościach to jest skonstruowane. To jest genialne. Chodzi o to, że ponieważ społeczeństwo może tolerować mniejszości seksualne, ale nie może ich afirmować. Natomiast oni zaczęli się domagać afirmacji. Akceptacji, afirmacji, dokładnie. Tak. Praw i tak dalej. I tu społeczeństwo musi powiedzieć nie, bo inaczej popełniałoby samobójstwo. I w tym momencie pojawił się absolutnie genialny, w czystej postaci nierozwiązywalny konflikt. Czyli nowe paliwo dla nowego marksizmu. I było wiadomo, że jest ofiara, którą można pokazać palcem i którą trzeba wyzwolić. Czyli ten homoseksualista. Tak. I homoseksualiści są brutalnie wykorzystywanym przez marksistów mięsem armatnim, które się nadaje znakomicie, bo im bardziej ci aktywiści będą manifestować się i prowokować kołtuna tak zwanego mieszczańskiego, no to prędzej czy później dojdzie do tego, że paru chłopaków z tych skołtunionych weźmie bejsbole i da im tak popalić, no, a wtedy już kamery będą czekały i sfirmujemy i pokażemy, jakie to jest opresyjne społeczeństwo. To jest wszystko bardzo logiczne i tak wyrafinowane, że aż prymitywne. W tej chwili już, szanowny panie Krzysztofie, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za pana wizytę. Mam nadzieję, że nie ostatnią, tak? No, ja bardzo chętnie. No to się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że częściej będziemy spotykali. Wtedy już na wokandę weźmiemy kilka bardziej konkretnych tematów, między innymi właśnie homoseksualizm, LGBT, gender i tak dalej. To sobie tam rozłożymy na pierwiastki pierwsze, ale to już w następnym To znaczy, ja myślę, że odcinku. jeśli można cokolwiek zasugerować w związku z tym, co pan wcześniej mówił, to wydaje mi się, że warto by było zająć się pojęciami podstawowymi. Dobrze, weźmiemy na wokandę pojęcia podstawowe. Tak jak mówię, nie ostatnie nasze spotkanie. Kamery pracują na okrągło, więc możemy po prostu nagrywać, tak? Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Moim państwa dziękuję gościem bardzo. był Krzysztof Karoń. Kłaniam się bardzo nisko, Marcin Rola i zapraszam do klikania w realu24.pl.